Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj znajdujemy się w mega tajnej radiostacji kontrwywiadu, która jest tak tajna, że agenta, od którego dostaliśmy informację, musieliśmy wysłać za granicę, a wam nie możemy zdradzić lokalizacji, bo musielibyśmy was zabić i skasować konto, a tego nikt nie chce. dlatego Kuby nie ma z nami. Zapraszamy. Także tak, dlatego nie ma z naszego Kuby, musiał emigrować, ale sprzedał nam super miejscówę. Teraz on się znajduje na Kubie, jest tam bezpieczny. Kuba jest na Kubie. Dobry. A tak serio, teraz wchodzimy do jednego z elementów tej radiostacji, czyli budynku biurowego, jakby nie patrzeć. Ale to nie będzie eksploracja pomieszczeń biurowych, bardziej się skupimy na super tajnym, takim podziemnym wejściu, ale o tym za chwilę, bo musimy zeksplorować to miejscówę. Chodźmy. No właśnie tutaj była pomieszczenia biurowe tej radiostacji kontrwywiadu. Ogólnie ona składała się z wielu, można powiedzieć, pomieszczeń, bo były tutaj również garaże, były również stolarnia na przykład, były również pomieszczenia, magazyny na materiały łatwopalne. No oczywiście w związku z tym, że to jest w lesie i była to radiostacja, no to po pierwsze były anteny, po drugie były zagłuszarki, które zagłuszały między innymi co? Zagłuszały sygnał Radia Wolna Europa, ale nie tylko, wysyłały tajne komunikaty do całej Europy, oczywiście meldunki, inne informacje. O Radzie Wolna Europa powiemy za chwilę i również powiemy więcej o tych zagłuszarkach, bo musimy się skupić na tych budynkach, jak tu wejść. Tutaj też jakby zamknięte. A czym było Radio Wolna Europa? Słuchajcie, kiedyś właśnie za czasów minionego ustroju świat był podzielony na linii wschód-zachód. Tak właśnie bardzo mocno uproszczając, ale o tym doskonale wiecie. I Radio Wolna Europa było takim piewcą wolności, takich rzetelnych informacji spływających właśnie do kraju pod reżimem komunistycznym. Nie tylko w Polsce, ale to na całym świecie. Zresztą Radio Wolna Europa funkcjonuje do tej pory. Do tych krajów dyktatorskich wysyłały właśnie świeże informacje. Ale władzy komunistycznej takie rzeczy nie były na rękę, więc próbowali za wszelką cenę zagłuszać ten sygnał. Właśnie po to, żeby te rzetelne informacje dla obywateli się nie dostawały i między innymi tego typu jednostki były rozlokowane nie tylko w tym miejscu, ale w sumie na całą żelazną kurtyną. No i lecimy do tego schronu. Zdecydowanie się zawieć, wszystkie budynki są zamknięte na 4 spusty, wszędzie są kamery i alarmy, także magia kina, słuchajcie, robimy. Tak, chcieliśmy wam pokazać, że ta jednostka miała więcej elementów, ale przenosimy się tam, gdzie mieliśmy się dostać od razu. I wchodzimy. Znaleźliśmy wejście. Taka teleportacja. Także wejście nie będzie może łatwe, ale nie chodzi o to, żeby było łatwe, ważne, żeby było skuteczne, także Konrad, czołgaj się. Pytanie, czy dojdziemy tędy? Znaczy mam nadzieję taką, ale wygląda to na stare szyby wentylacyjne. Teoretycznie powinniśmy nim dojść. No, coś mi strzeliło w kolanie. Tak wygląda 30 nadchodząca. Dobra, nie ma, że się poddajemy. O, to. Może być ciężko tutaj iść z kamerą i z plecakiem. Dobra. Sporo nieżywych pająków. No tak, te pająki to najgorsze. 2 patenty chodzenia po szybach wentylacyjnych starych bunkrów przeciwatomowych. Tak na złapał sobie przerwę. No, jesteśmy mniej więcej w połowie i tak naprawdę też nie wiemy, czy nim dojdziemy gdziekolwiek. No właśnie, ale do odważnych świat należy. A swoją drogą, jak już mamy przerwę, tak, ten schron był przeciwatomowy. Tutaj właśnie te sygnały zagłuszające emitowały tak silny sygnał, że pracownicy tutaj bardzo ciężko chorowali bardzo źle wpływało to na ich zdrowie. No, zgadza się, dlatego często musieli stąd wychodzić na zewnątrz, ale więcej ciekawostek do środka. Także nie przedłużajmy przerwy, bo musimy dojść do środka, nie wiemy, czy dojdziemy w ogóle. Tak, chodźmy. O, jest! Widzicie? coś? Tak, jest koniec i drabina jakaś. Tak. No. Oby była cała i nieurwana. Jest cała. Ale ktoś tu chodzi, jest butelka po powerejcie. Zobaczcie. Jeszcze jest zejście na dół dalej. No to trzeba iść na dół. Dobra, schodzimy. W miarę stabilnie to wygląda. A wysoko jest? No tak 4 metry. No to jest kawałek. To nie urwij tej tabli.
strażacy tu nie dojadą. Nawet nie zadzwonimy w lesie. A swoją drogą. Nie no, stabilna. Wojskowa robota. O, inercja nie łamiecka, tak? Tak. Dobra. Powiem wam, że trochę chorowałem na to miejsce nawet przez dłuższy czas. I jestem jako wewnętrzny 5-latek strasznie zajarany, że w końcu tu przyjechaliśmy. Jak? Powiem ci, że musimy uważać. Wyjrzałem tutaj przez te drzwi, rozejrzałem się i coś widziałem jakby czujkę ruchu. Podobną jaką mam jeszcze na działce i zaświeciła się na żółto. Jest, robisz. Nie. Więc jest tutaj prąd podprowadzony. I nie wiem, czy przypadkiem już nas nie widzieli, więc trzeba by zrobić jakiś szybki urbeksik. Choć po co w schronie czujka? Dobra, ale to nie ma... Znaczy wiesz, jeżeli kojarzę, to są tu działki, ale to właśnie trzeba szybko teraz nawijać. Chodźmy. Uważaj na głowę. No i tutaj znowu trzeba świecić w drugą stronę. Właśnie to wielko jest. No. Tutaj wentylatorownia jakaś, wywietrzniki stąd. Wiadomo, jesteśmy pod ziemią, więc jakoś stąd ten dwutlenek węgla, chociaż trzeba było wywiewać. Tam są drzwi jakieś? Dalej nic nie ma. Ano. Jest jakiś też jakby To jest jakby szyb. szyb wentylacyjny. No, znajdujemy się w szybie wentylacyjnym. Czymś podobnym, więc to jest... Ślepa uliczka, tak? Tak. Pod nami jeszcze jedno piętro, ja na czymś metalowym i zardzewiałem stoję. Więc w drugą stronę musimy iść. To nie myślicie, wiecie, że kolejny schron, że kolejny budynek wybudowany przez złych Rosjan, którzy tu anektowali właśnie wszystko w Polsce, ale ta historia zaczęła się dużo wcześniej, już przed II wojną światową. Podczas II wojny światowej niemieckie wojska tutaj zaczęły stacjonować, a po II wojnie światowej, no jednak wracamy do tych Rosjan, oni to przyjęli i rozdmuchali do poziomu, w którym my jesteśmy teraz. Stąd są właśnie nadawane te wszystkie najważniejsze meldunki, tajne, nie tylko. I to, co wam na pewno zaświta, to właśnie tutaj między innymi jest zagłuszane Radio Wolna Europa, które powstało w 1949 roku w Stanach Zjednoczonych, zaraz po wojnie, żeby propagować tą demokrację, no i obalać mity właśnie w tych krajach za żelazną kurtyną. No wiadomo, tutaj była propaganda, nic więcej. Ludzie, jeśli chcieli jakoś walczyć, musieli znać fakty. Fakty mogli znać tylko właśnie z wolnych mediów, które im dawało właśnie to Radio Wolna Europa, ale o tym dalej, a my chodźmy. Jest dół? Czekaj, bo jest... Tylko tu trzeba uważać bardzo. Przede wszystkim jak od razu zejdziesz, rozejrzyj się, czy nie ma czujek. No, zejdziemy na dół, na pewno. Zobacz, w ogóle są te lightsticki, że jak się to łamie, to świeci. W Czarnobylu używaliśmy tego. No, zgadza się. Ale rozkmin, zobacz. To było zabezpieczone przed wchodzeniem tutaj. Ty, ale nad nami też jest jeszcze jakieś wyjście. No, Teraz zobaczymy dopiero. patrz, i też do szybu wentylacyjnego. Tak? Do jednego z tych, co szliśmy. Aha. To może, nie, no to nie będzie ten sam, tylko to obok, bo my szliśmy po lewo chyba. Może tym się uda wrócić później. Dobra, No. wymienię baterię i schodzimy na dół. No to już na dole wymienię. Aha, no to ja Zejdziemy schodzę we na dół. dwójkę i ciśniemy. To schodzę. I uważaj tutaj. Dobra. I drogie dzieci, nie powtarzajcie tego. Jak jesteś dorosłym, świadomym eksploratorem, to rób co chcesz, gdy jesteś dorosły. Ale jak jesteś nieletni, to tego nie rób. Łukasz, uczy i bawi. Tak. Jesteś na ziemi już? Tak. Pamiętaj na czujki. Dobra, schodzę. To jest szyb wentylacyjny i mam mnóstwo betonu w głowie. Betonu? Gruz mi spadł. I co tutaj? Masz jakieś normalne przejście? To jest jakiś techniczny korytarz kolejny. Gdzie my w ogóle jesteśmy? To jest jakby wejście na jakąś główną salę za twoją stroną. Chodźmy. To tu uważaj z tą czujką właśnie. Ty, schody jakieś. A no, masz tutaj schody, wejście na górę i to zapewne na tą salę, na której my byliśmy, to tutaj może być też jakaś czujka, ale nigdy nie widzę też przewodów, więc No właśnie tu żadnych kabli nie ma, więc... powinniśmy być bezpieczni. Ty, zobacz jakie drewno. Jakaś zrzutnia była czy coś. Możliwe, że tak. Czyli jesteśmy na -1, -2. I Widzisz coś? widzę, tu jest spory korytarz.
są pokoje, ale nie widzę kabli, no to póki co możemy ostrożnie chodzić. Trochę mnie postraszyłeś tą czujką, teraz tak chodzę krok po kroku, żeby uważać, co się dzieje. Ale właśnie czujka i tak dalej, no to można powiedzieć, że czujka chronienie. A sobie pomyśl, że za samo słuchanie Radio Wolna Europa, jak były te głębokie czasy stalinizmu, od 2 do 3 lat za samo słuchanie radia zagroziło. Wyobrażacie sobie, teraz mamy wolne media, narzekamy, bo wiadomo, dwie stacje, zawsze jedna za bardzo w lewo, druga za bardzo w prawo, internet, ale kiedyś za słuchanie Radia Wolna Europa można było dostać nawet 3 lata za sianie propagandy. Za sianie propagandy, za to, że słuchaliście radia. Więc zobaczcie, lata 50., no i tak naprawdę do śmierci Stalina, gdzie się potem zaczął to bardziej, już można powiedzieć, no okres postalinowski, no trochę się, no, można powiedzieć, nadeszła taka odwilż, no, ale ciężko sobie w ogóle coś takiego wyobrazić, że za słuchanie radia mógłbyś trafić do więzienia, no ale w tamtych czasach tak naprawdę za niewinność mogłeś trafić. Dokładnie. A wiesz, a to były jedyne rzetelne informacje, tak na ile się dało. Samo to, że o sytuacji w strajkach właśnie w Poznaniu w 56. W czerwcu 56 ludzie dowiadywali się o tym, co się wydarzyło w Poznaniu, o całej genezie właśnie z Radia Wolna Europa. Bo oficjalny przekaz był taki, że to zachodni nie manipulatorzy, tylko kto wywołał te? Zachodni agitatorzy wywołali te strajki. Tak, że to właśnie robotnicy, bo wiadomo, że partia nie mogła powiedzieć, żeby robotnicy zbuntowali się przeciwko partii, bo to była partia robotnicza. Więc po prostu to byli agitatorzy, zgadza się, a do tego jeszcze żołnierze w armii podziemnej, gdzie po prostu jakby wniknęli w robotników i oni wywołali to wszystko. No, oczywiście to była ściema. A prawda była taka właśnie z Radia Wolna Europa, że dopiero jak zachodni kupcy wyjechali na zachód, poszedł komunikat, że po prostu masakryczny wzrost cen wywołał właśnie niepokoje społeczne, co doprowadziło do krwawo wspomnianych strajków, ale no ludzie dowiadywali się z tego właśnie z Radia Wolna Europa. No i wtedy właśnie w Poznaniu zniszczono jeden taki zagłuszacz, potem w listopadzie podczas kolejnych strajków w Bydgoszczy został zniszczony drugi taki jakby zagłuszacz i wtedy władze PRL-u pomyślały sobie, dobra, powiemy ludziom, że nie odbudujemy tego, że tego już nie będzie, że Radio Wolna Europa nie będzie zagłuszana, ale oczywiście była to ściema, ponieważ no wiadomo, że takich zagłuszarek po pierwsze było więcej, między innymi jedna tutaj, a po drugie jeszcze były z Bułgarii, ogólnie z kraju ZSRR, czyli z Bułgarii, z Węgier, z Czechosłowacji, więc mimo wszystko sygnał ciągle był zagłuszany. A w ogóle sobie tak myślę, że mówi się, to jest czujka ruchu, czyli niekoniecznie powinniśmy tu być, a tak sobie stoimy, gawędzimy Radio Wolna Europa, chodźmy dalej, zwiedzajmy. Ty, zobacz, albo mi się wydaje, albo to jest jakby takie objęcie po silniku. Jakby tu silnik diesla w środku był. No tutaj na pewno były jakieś agregatory, silniki, wentylatory, coś na takiej zasadzie. Tutaj na pewno było kiedyś jakieś ognisko, ktoś sobie zrobił. Tak, to musiał być jakiś generator, bo zobacz, wiesz, takie półkoliste sklepienie jest. Zgadza się. Powiem Ci, że ten schron przypomina mi już parę takich, których byliśmy w Polsce. I kwatery tam mówią, że powinna świętej pamięci. Tutaj kolejne te pomieszczenia. I tam można pójść dalej do jakiejś głównej sali. Ale to później. Jeszcze chodźmy, zwiedzimy, zobaczymy, czy coś jeszcze zostało ciekawego. Nie, tylko puste pomieszczenie. Wentylator. Miejsca, po których przybiegły przewody. W ogóle ta chlebka mi się podoba. Powiem Ci, że ona jest taka, jak dla mnie wygląda jak właśnie jeszcze przedwojenna była, no ale ciężko mi powiedzieć. Może i to z takim starym szpitalem się kojarzy. Ty, a propos kabla. Co? Gdzie masz kabel? Przewód jakiś. No jest przewód. Gdzie ty go widzisz? Ten biały, widzisz? Tam jest przewód? No. To skąd on idzie? To powinien stąd iść. Czekaj. Trzeba uważać, żeby nie świecić za bardzo. Dobrze. Ale tutaj musiało huczeć kiedyś. No. Wiesz to, jak działały tutaj te wentylatory. Ty, uważaj, to jest pomieszczenie pod nami jeszcze. A, czyli to jest 3. piętro. Tak. Bez kitu. Wiesz, nie dość, że promieniowanie tutaj było ogromne, sobie pomyśl właśnie, jaki tutaj huk był. Coś ważnego musiało tu być. I starym się nie sił, jakby wizualnie albo coś było. Stary, zobacz.
Te drzwi to by wybuch atomowy przetrwały. Jakby ktoś chciał sobie w domu zamontować, to polecam takie. Tak! To są drzwi antypowodziowe. Pokaż to, co ci się wydaje. Tak. Ktoś stał tak, a ktoś stał tak. Pozdro na kumaty. Pozdro dla kumatych. No ale no, każdy ma jakiś hobby. Tak. Chyba już widać koniec, zaraz zobaczycie. Ty, ale uważaj z tym kablem, bo cholera wie. Czuję dreszczyków. To ja będę. Ta, czujesz dreszczyk, a idziesz w kierunku... W sumie nie wiem. A, tu są drzwi jakieś. Co to będzie? Są drewniane drzwi. A, drewniane drzwi są zabite. Ty, zobacz. To jest dobrze zabezpieczone. No. Rzeczywiście. Zobacz, tutaj masz ale. Taki w zamku ktoś jakby nie chciał wyłamać czy coś, to by zaczęły piszczeć. No, to jest świeży kabel, to nie jest. Tylko, że ciągle się zastanawiam, zobaczcie, jesteśmy w miejscu, które jest kompletnie zrujnowane, zniszczone. Nie ma tutaj nic cennego, więc po co te czujki? Znaczy wiesz co, kiedyś podobno to był jakiś plan filmowy parę lat temu. To możliwe, że o to chodzi, że tutaj coś kręcili. Ale co do tej pory by to było Ale no właśnie, przecież on kto by zostawał pod prądem, zostawił chociażby te czujki. To by nie miało sensu. Tutaj jest kibelek. Zobacz. W ogóle to znalazłem. To jest systematyczny wykaz wyborów. Przecież ty sobie jakąś bazę wykonał. Widzisz? Widzicie to? Tutaj są puszki, tam Stary, ta są szafa. butelki. To jakby tutaj jakiś bezdomny mieszkał. W ogóle ta szafa, jaki taki radio odbiornik, coś Ale nie wiesz, ten orzeł SS? Wow! Nagram film trochę. No, tutaj Liko. Nie wiem, co to może być. I tam są niemieckie napisy w ogóle. No. Widzicie? Niemieckie napisy. Ale dziwne, że Rosjanie tego nie zniszczyli. Zobacz. Jeszcze To A1. jest, wiesz, kolejny tutaj punkt. była kiedyś farba, która już zapewne się rozleciała, ale to dużo ciekawsze miejsce. Tutaj jakieś metalowe rusztowania. Ale to jest wielkie. Tutaj kolejne A3. Także, Czujki. moi drodzy, przeszliśmy przez czujki. Trzymajcie kciuki, żeby było warto. Następna czujka i na czerwono zaświeciła. Tutaj już są rzeczywiście te. Tu też jest czujka po lewej i też na czerwono świeciła. Lecimy stąd. No dobra, widzimy się na górze, bo nie ma co przeginać. I tutaj kończy się nasza wyprawa po tajnej radiostacji kontrwywiadu. Która była tak tajna, że aż musieliśmy nagrać o tym film, także dajcie na łapkę w górę, cel 1 000 000 cały czas nieosiągnięty, więc liczymy na was. Ciśniemy. Ciśniemy, w opisie macie link do naszej pierwszej i drugiej książki. No i co? Do Do zobaczenia zobaczenia na następnej wyprawie. wyprawie. Cześć. A mi morda zamarzła od tego Ja zimna. też.